Halo, halo, witam wszystkich bardzo serdecznie. A w dzisiejszym odcinku zobaczymy sobie nowe wydarzenia związane z muzeum i czy one w ogóle są tak naprawdę czegoś warte. Witam, z tej strony Snow. Dzisiaj spojrzymy sobie na wydarzenia, które się pojawiły z okazji tego Dnia Muzeum. Wydaje mi się, że tutaj coś jeszcze może się pojawić, chociaż nie do końca. Coś chyba było o tym zabijaniu barbarzyńców i tak dalej. No zobaczymy. Jak na razie mamy układanie puzelków, no to jest taką powiedzmy średnią rozrywką, ale dostajemy tutaj klejnoty, czy też dostajemy monety na modlitwę Esmeraldy, co się na pewno przyda, także trzeba pilnować tego, żeby te wszystkie puzelki zrobić. To jest ogólnie dosyć proste do zrobienia, także myślę, że to nie będzie problemu. Kolejna rzecz to kolekcja Esmeraldy. Tutaj też warto porobić te wszystkie rzeczy. Przede wszystkim po to, żeby te lśniące monety życzeń sobie zdobyć, także trzeba tutaj uważać, pilnować, no i po prostu sobie to wszystko odblokować, bo będzie to miało swoje znaczenie. Tutaj mamy jeszcze te łatki. Jak zwykle polecam tam, gdzie macie punkty życia. Nie będę ich jakoś specjalnie tutaj recenzował, no bo to są rzeczy epickie. Ten, który daje 5% życia kawalerii, jest całkiem niezły, natomiast wiecie, to jest w ogóle jakiś świąteczno-zimowy, więc no z wyglądem to będzie wyglądało średnio, ale zawsze to możemy tam jakoś sobie tymi pędzelkami pokolorować. Okej, dobrze. I co? I zasadniczo mamy jeszcze ten zwaśniony triumvirat. Kurczę, ale nazwę wymyślili. Po polsku to jest w ogóle nie do wymówienia prawie, że. Tak czy inaczej zobaczymy sobie to wydarzenie, bo ono też jest takie, no cóż, dla mnie trochę dziwaczne. Udało mi się za pierwszym razem wygrać, ale szczerze powiedziawszy nie do końca wiem, jak tego dokonałem. I nie do końca mi się to podoba. Zajrzyjmy może najpierw na tą modlitwę Esmeraldy. Do tej pory, jak modlitwa Esmeraldy się pojawiała, to wam mówiłem, że właśnie zawsze warto wydać sobie te klejnoty, które tutaj mamy, czyli 4,5 tysiąca, bo rzeczywiście było to opłacalne. Dlaczego było to opłacalne? Dlatego, że z tych monet, które dostaliśmy powiedzmy za darmo i tych 10 za 4,5 tysiąca, można było wygrać tutaj, wydaje mi się, że właśnie było na te 45 kręceń czy coś w tym stylu i tutaj dostawało się 10 złotych rzeźb. Więc tak naprawdę, jeśli zrobiliśmy to, to mieliśmy dosyć tanio 10 złotych rzeźb. Natomiast w tej nowej modlitwie Esmeraldy, jak widzicie, złotych rzeźb nie ma w ogóle. Mamy tutaj jakieś opcje tam znowu tych miast, ale to są miasta epickie i mamy 5 fragmentów tylko legendarnej broni i jeszcze do tego są to rękawiczki, które moim zdaniem to też nie jest nic takiego wow. I jak spojrzymy sobie na koło, to tutaj też na tym kole nie uświadczymy niestety złotych rzeźb. Wydaje mi się, że całe koło się zmieniło i nie ma tutaj też rzeczy, które powiedzmy są nieopłacalne. Wydaje mi się, że kiedyś te przyspieszenia też nie były takie dobre. Tutaj mamy, zobaczcie teraz, 15 godzin przyspieszeń, więc pod tym względem jest spoko, jeżeli się trafi te przyspieszenia. Mamy na pewno więcej materiałów, ale to znowu są to pojedyncze skrzynki. Te niebieskie uważam, że to jest słabe pocieszenie, ale wydaje mi się, że jest więcej skrzynek ogólnie. Nie wiem, czy w ogóle były legendarne kiedyś skrzynki, a teraz są, więc to jest rzeczywiście zmiana. Mamy tutaj te fragmenty epickiej kiców, jeśli chodzi na rękawiczki też, to akurat mi jest totalnie niepotrzebne, więc znowu będą takie rzeczy, które mi są niepotrzebne, no ale te rękawiczki tutaj na pewno się tam koniec końców przydadzą, więc jakbym tak popatrzył, to są tak naprawdę dwie rzeczy mi niepotrzebne. Ten klucz jest słaby, te materiały są słabe, ale powiedzmy, że w miarę okej. No i mam raz, dwa, trzy, cztery rzeczy takie, które są rzeczywiście spoko, no bo te surowce tutaj to też takie, no nie jest to nic fantastycznego, tym bardziej, że to jest tylko jedna paczka. Więc szczerze ciężko określić. Myślę, że jeżeli kogoś nie interesują za bardzo materiały, czy też szkice mu są jakoś bardzo niepotrzebne, to nie wiem, zawsze łatwiej mi przełożyć na złote głowy, jeśli chodzi o wartość czegoś. Natomiast jeśli chodzi o te materiały, to ciężej, bo nigdy nie patrzyłem na to w ten sposób, więc wiecie, bardzo często sobie tam liczymy. Ja tak mniej więcej zawsze myślę, że jak jedna złota rzeźba w okolicy 1000 klejnotów to jest w miarę okej. Wszystko co poniżej to jest naprawdę już fajnie. Niekiedy się opłaca, także mamy za, nie wiem, za 500 jedną złotą rzeźbę. A tutaj jest to, kurczę, trochę niekonkretne. Wydaje mi się, że jeśli chodzi o te szkice, to nie jest to opłacalne. Wydaje mi się, że jeżeli musielibyśmy tutaj za 4,5 tysiąca 5 części, nie jest to na pewno najgorzej.
ale nie jest to też najlepiej. Nie jest to coś takiego, co by mnie, wiecie, jakoś tak mocno motywowało do tego. Ja podejrzewam, że koniec końców sobie wykupię jeszcze te 10 i zobaczę, jak te kręcenia będą wyglądać, więc jeszcze poczekajcie, bo pewnie jak pozbieram sobie tych monet, nie zamierzam ich jakoś specjalnie kupować. Możecie oczywiście tutaj sobie kupić, mamy, zobaczcie, nową paczkę do wykupienia. I tutaj będą te monety, nie w jakiejś zadziwiającej ilości, ale są, podejrzewam, no za każdą paczką będzie ich dużo więcej. Więc coś takiego też się pojawiło. To jest chyba jedyna nowa paczka w ogóle, która się pojawiła, bo nie widzę, żebyśmy tu też mieli. Nie, tutaj nie widzę. Przynajmniej na razie nie ma takiego pakietu, gdzie moglibyśmy sobie też dokupić tych monet życzeń. I cóż, no i tak to wygląda, jeśli chodzi o tą modlitwę, więc tutaj dla mnie szału nie ma. Jeśli chodzi o samo muzeum, to co ciekawe, pojawiły się wydarzenia, ale muzeum jak na razie dalej wieje pustkami. Znaczy, oczywiście zawsze cały czas tutaj są różne postaci i te relikty, ale nie ma Attylii, więc nie ma też tych wszystkich zmian, które były zapowiadane. E, tych dodatkowych reliktów, więc to się też jeszcze w grze po prostu nie pojawiło. Podejrzewam, że jak się pojawi, to pojawią się też różnego rodzaju testy, sprawdziany i tak dalej. Będziemy znowu weryfikować, na ile te nowe zmiany, na ile to jest w ogóle dobre. Myślę, że niektórzy w ogóle, jak się to muzeum pojawi, to znowu zaczną używać tych starych dowódców i im to pokaże, że jakie mogą być wyniki. I nie do końca bym powiedział, że to będzie zasługa muzeum, tylko będzie to zasługa tego, że niektórzy w ogóle niektórych dowódców nie używają, a teraz zaczną ich używać. Dobra, przejdźmy jeszcze do tego zwaśnionego tutaj wydarzenia. Jak mówiłem wcześniej, udało mi się za pierwszym razem jakimś cudem wygrać, więc zdobyłem dosyć dużo tych punktów. Tu się oczywiście a kiedyś były chyba złote rzeźby te w tych jednodniowych, więc te nagrody dzienne moim zdaniem są kiepskie znowu, niestety. Te na pewno się będzie opłacało zdobyć, bo tutaj zobaczcie, mamy 2 złote rzeźby i to jest chyba na całe wydarzenie, więc warto sobie tutaj dobić do tych 20 punktów. Tutaj fajnie by było, gdyby też były te monety do modlitwy Esmeraldy, to by było dla mnie jakaś motywacja, żeby to robić. Tym bardziej, że szczerze jeśli chodzi o samo starcie, nie mam tutaj jakiejś wielkiej motywacji. Fajne jest to, że możecie sobie zagrać w drużynie, więc możecie sobie tutaj zaprosić jakieś osoby. Też może spróbuję, chociaż powiem wam, że cała ta rozgrywka jakoś mnie nie zachęca. Wydaje mi się, że są dużo lepsze formaty, chociażby, nie wiem, Olimpia jest dużo ciekawsza, jak dla mnie. Mamy tutaj z tego, co widzę, chyba 3 drużyny po 3 graczy. Ja jestem teraz, widzicie, w tej czerwonej. Nie wiem dlaczego, ale brakuje mi się e, ta akcja, gdzie mogłem normalnie prawym klawiszem sobie przesuwać marsze. Wydaje mi się, że tutaj w ogóle meta to nie jest walka, tylko meta to jest, wiecie, bieganie po tych oddziałach, których jest naprawdę, kurczę, całe mnóstwo. Wydaje mi się, że też dobre by było, wiecie, bieganie wspólne i atakowanie. Tutaj chyba przegram z tym Scipio. Och, niestety. Tak jest, mój Herman tutaj przegrał. Tutaj w ogóle chyba ten match, który wybrałem, nie jest zbyt dobry, bo Zyge i Herman są dosyć wolni i za pierwszym razem to bardzo odczułem tą właśnie powolność tego mojego oddziału, chociaż finalnie to właśnie mój oddział wygrał i miałem tam najlepsze statystyki, ale nie wiem, może rywale po prostu byli słabi. No spróbujemy. Teoretycznie powinniśmy chyba chodzić razem i wtedy, wiecie, sformować te jednostki wroga. To jest to jakiś tam sposób, natomiast e, jak to zwykle w ogóle w tych różnych rozgrywkach jest, opłaca się po prostu nie atakować za bardzo, tylko uciekać i zbierać i atakować wtedy, kiedy jest najlepsza ku temu okazja. Tutaj widzimy, że teraz trochę jest takie każdy na każdego i właśnie kto będzie miał szczęście, czekajcie, spróbuję tutaj zaatakować tego Liucze, może uda się go zniszczyć teraz, a nie, on dostał jakieś dodatkowe jednostki. O, i zaraz ten kolega mu pomoże, ale czekajcie, udało mi się go zniszczyć, więc ja teraz uciekam. I ciekawy jestem, tylko on jest Newskim właśnie i wydaje mi się, że tutaj prędkość dużo daje. Zobaczcie, nie jestem w stanie mu uciec, więc tutaj już dostałem oklep. Nie wiem tak naprawdę, kto wygrywa. Wydaje mi się, że wygrywa ten, kto na końcu ma tak jakby najwięcej jednostek, czyli tutaj widzimy, że teraz ci żółci mają tych jednostek najwięcej. Jak to się wszystko nalicza, wydaje mi się, że to wydarzenie po prostu nie jest warte tego, żeby to przeliczać. Czekajcie, spróbujmy. Tutaj zobaczcie, nagle nic z grupy, nic z Pietruchy, ten Newski się ożywił. Teraz umarł, się zmniejszyła mapa. To jest wszystko kuriozalne dla mnie.
Także trochę się tutaj biega. Ja wiem, że tutaj jestem totalnym noobem teraz i pewnie powinienem wam jakoś bardziej opowiedzieć o tym całym wydarzeniu, ale szczerze robię je drugi raz dopiero. Za pierwszym razem, tak jak mówię, udało mi się wygrać, chociaż nie do końca kumam, o co tutaj poszło. Zależy pewnie dużo też od drużyny, jak wam się uda, ale to jest tak, jakby ja w tym wydarzeniu mam takie podejście, że po prostu trzeba je zrobić odpowiednią ilość razy, raz się udaje, drugi raz się nie udaje. Ej, Tu jest kwestia też tego, że ono jest strasznie długie. Wcześniejsze te wydarzenia szybciej się często kończyły. Ta moja drużyna w ogóle jest jakaś taka cienka, bo nie widzę w ogóle tych graczy z mojej drużyny. Ej, Tak czy inaczej, wydaje mi się, że właśnie jest kwestia tego, żeby przetrwać i niekiedy kwestią szczęścia. Mi się nie chce, wiecie, zbierać drużyny i później, że niby o dobra, zagramy i tutaj będzie jakaś wielka zmiana. Tutaj znowu nagle ma 2 razy więcej jednostek. Wydawało mi się, że przed chwilą miał tyle, mniej więcej porównywalnie tyle co ja, więc tutaj będzie sporo porażek. Czekajcie, czy ja wygrałem? Jakim cudem ja wygrałem? No dobra. A może go tam od tyłu popieściło. Dobra, czekajcie, teraz jesteśmy we dwójkę, więc możemy zaatakować tego Scipio chyba. Ciekawe, czy moje jednostki umrą najpierw, czy najpierw ten Scipio. Nie, udało mi się przetrwać jakimś cudem. No i zobaczcie, ja mam teraz 13 tysięcy jednostek. Ciekawe, czy ja jakoś, nie wiem teraz. Zobaczcie, chyba to jest tak, że jak zakończę tą bitwę, to po jakimś czasie te jednostki jakby mi odrastają. Więc to nie jest tak jak w tych poprzednich, że od razu dostawałeś z powrotem te jednostki, tylko trochę później. Tylko tutaj też jest śmieszna sytuacja, bo jak już tych jednostek masz naprawdę dużo, to zobaczcie, jacy oni są wolni. Tak? Stajesz się nagle taki wolny, że nie ma szans kogokolwiek dogonić. Chyba jakąś umiejętność użyli, żeby mnie po prostu zjeść teraz. Ale ogólnie pamiętam, że jak miałem właśnie pierwsze miejsce, to było mi bardzo ciężko ze względu na to, że byłem tak niesamowicie wolny, więc chyba to, co było wcześniej, że najbardziej się opłaca e, grać kawalerią tutaj. O, przegraliśmy. Jak widzicie, tutaj tak to wygląda. Dla mnie nie jest to jakieś szczególne. Mam 2 punkty zwycięstwa. Nie do końca wiem, jak to wszystko się przelicza. Wydaje mi się, że nie ma się co tutaj w tym wydarzeniu wczuwać za bardzo, tylko po prostu się bawić, tak? W sensie takim, zobaczcie, już mam tutaj wszystkie nagrody, tutaj też już jestem dosyć blisko. Chyba 4 punkty zwycięstwa się dostaje, jeśli się wygra, więc takich 5 meczy musimy wygrać, żeby zdobyć te wszystkie nagrody. Dla 2 złotych rzeźb to znowu jest pytanie, czy komuś się chce to robić. Wydaje mi się, że szybkie marsze, tak jak zwykle w ogóle na tych wydarzeniach są dobre, więc tutaj kawaleria będzie miała naturalną przewagę. Czekajcie, muszę wyjść z tego wydarzenia. No i można się bawić. Podejrzewam, że są jakieś super taktyki, dzięki którym można lepiej wygrać. Oczywiście w dobrym teamie, dobrze grając, lepiej się grupując, myśląc o tym, jak się gra, nie tak jak wiecie, tak jak ja teraz, to można to na pewno lepiej rozegrać, gdzieś tam bardziej o tym myśleć, ale też pamiętam to wydarzenie, kiedy grało się tak, wiecie, indywidualnie, to tam też była kwestia często tego, że po prostu ktoś uciekał albo ktoś miał szczęście, wiecie, wy zabiliście jakiegoś wroga do tam 80%, a ktoś podskoczył z boku, trafił go 2 razy i zgarnął te wszystkie jego jednostki. To się też zdarzało. Podejrzewam, że tu jest bardzo podobna historia, więc ja nie mam jakiegoś takiego parcia, żeby się bardzo na tym skupiać, ale no cóż, warto zagrać. Nie wiem, jakie jest wasze odczucie. Ja nie wiem, tutaj na pewno jest dużo dłużej niż wcześniej. Czy jest ciekawiej? Ciężko mi powiedzieć. Też wydaje mi się, że tu jest dużo takiego przypadku i biegania po prostu, jakby jak kurczak by komuś kurczakowi odciąć głowę i później wszyscy biegają w różne strony. Podejrzewam, że jest taka opcja, że jest to trochę bardziej zorganizowane, ale czy mi się taką w ogóle uda trafić przez te wszystkie gierki? Wątpię. Zobaczymy. Także tak wyglądają te nowe wydarzenia z muzeum. Dla mnie nie jest to nic nadzwyczajnego, ale też niczego nadzwyczajnego się nie spodziewałem. Jestem ciekawy, co myślicie, szczególnie o tej modlitwie Esmeraldy, która została zmieniona. Czy waszym zdaniem to spoko, bo mamy więcej materiałów, czy jednak nie spoko, bo nie mamy złotych rzeźb, a na tym najczęściej nam zależy, ale to już zostawiam wam w komentarzach, chętnie poczytam. No a z mojej strony to wszystko. Dzięki, trzymajcie się i do usłyszenia. Cześć.